Dzień dobry, everyone. Dzień dobry. The 120 best place to visit in Poland. It's kind of part 2, but if you have not seen part 1, it's okay. Yes. Cześć, Zamek Cześć, Królewski śniemi. i Katedra Wawelska. Okay, we saw this one. Zalew Zakrzówek w Krakowie Yeah. znajduje się w imieniu Wapienia. Obejmuje kompleks basenów, ścieżki piesze Oh i my rowerowe goodness. i wiele innych atrakcji. Whoa. Kalwaria Zebrzydowska. Miejsce pielgrzymkowe Kalwaria. położone niedaleko Krakowa. Jest Wow. wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ojcowski Krakow is so pretty. And look at the location of Krakow too. It's in those mountains, right? And there's Slovakia, and it's so pretty. Beauty, it's gorgeous. Like, and around it, it's so gorgeous too. If you live there, let us know what it feels like to live there. Park Narodowy. Słynie z ostańców skalnych zbudowanych z wapienia. Przebiega przez niego wiele szlaków turystycznych, a najbardziej charakterystycznym miejscem jest zamek na Piaskowej Skale. Pustynia Błędowska. Największy w Polsce obszar lotnych piasków, który leży na terenie Parku Krajobrazowego Orlik Gniazdo. Quicksand! Zajmuje powierzchnię około 33 km². Zamek Ogrodzieniec. Jeden z najpiękniej położonych zamków w Polsce, znajdujący się na szlaku Orlik Gniazd, który obejmuje wiele zamków na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nikiszowiec. Zabytkowe osiedle robotnicze w Katowicach, zbudowane dla pracowników pobliskiej kopalni węgla kamiennego, które leży na szlaku zabytków techniki. Prezentuje ciekawy układ przestrzenny. Park Śląski w Chorzowie. Ponad 600-hektarowe zielone płuca aglomeracji górnośląskiej. Na jego terenie znajduje się sporo zieleni, a także planetarium, Stadion Śląski, Wesołe Miasteczko, kolej linowa i ogród zoologiczny. Kopalnia Guido w Zabrzu. Nieczynna kopalnia węgla kamiennego udostępniona do zwiedzania, która leży na szlaku zabytków techniki. W czasie zwiedzania można zobaczyć na własne oczy, jak wygląda praca górników. Zespół parkowo-pałacowy w Pławniowicach, na który składa się pałac z kaplicą, zabudowania folwarczne, oficyna ze stajnią i wozownią oraz otaczający pałac park krajobrazowy. Pałac w Pszczynie. Dawna rezydencja magnacka, w której mieszkała we między saw innymi this. księżna I Dejka. think all of these now we're getting close to Silesia, right? Is it from the movie Potop, where the king of the Swedish king or whatever they met, right? He wanted a strategy to end the war or something. I think all of these areas have a lot of castle and a palace, And like a big one. Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem w stylu angielskim z licznymi alejkami. Graniczne meandry Odry. Cenny przyrodniczo obszar, który leży na brzegach Odry w rejonie chałupek. W tym miejscu rzeka tworzy malownicze meandry otoczone łąkami i lasami. Auschwitz-Birkenau. Były obóz koncentracyjny założony przez nazistowskie Niemcy. it's there. Obecnie to miejsce pamięci i muzeum upamiętnienia Auschwitz is there too. I should have known. What is Auschwitz? The concentration camp. You know where they send the Jews on the train, basically to die by being burned alive or stuff like this in this camp. okay. After they had to work with no money and you know, in the burning the chamber, thing like this. ofiary Holokaustu. Energylandia. Największy park rozrywki w Polsce. Oferuje ponad 100 atrakcji, w tym liczne rollercoastery i wodne zjeżdżalnie, przeznaczone dla różnych grup wiekowych. It's always fascinated. You see those city with water, and then you see the like agriculture. Yeah. You farm stuff on the side. It's crazy. It's a square. True, and look, it's so organized. It's that a square? Look modern too. Yeah, it Look looks interesting. super organized. What is that red thing there? Oh, roller coaster? Because sometimes I cannot read the subtitle because I want to see what's going on, so I cannot really And follow. it's quick. Yeah, it go very quick too. Inwoud Park. Kompleks 5 tematycznych parków, takich jak Park Miniatur, Dinolandia, Warownia Inwoud, Ogród Jana Pawła II oraz Mini Zoo Kucyk. Stare Miasto w Bielsku-Białej. Najstarsza część śródmieścia, położona na tzw. wzgórzu miejskim, która zachowała średniowieczny układ urbanistyczny. Na Starym Mieście znajdują się zabytkowe kamienice, zamek książąt Sułkowskich oraz katedra świętego Mikołaja. Skrzyczne. Najwyższy szczyt Skrzyżne. Beskidu Śląskiego, popularny wśród miłośników trekkingu i narciarzy. Ze szczytu roztaczają się piękne widoki na okolice. Ochodzita. Szczyt w Beskidzie Śląskim na terenie Koniakowa. Ze szczytu rozpościera się jeden z najpiękniejszych i najbardziej rozległych widoków w całych Beskidach.
Wielka Racza, najwyższy Wielka szczyt w Beskidzie Racza. Żywieckim, położony na granicy Polski i Słowacji. To popularne miejsce dla miłośników pieszych wędrówek oraz narciarstwa. Ustroń. Miasto Ustroń. uzdrowiskowe położone w Beskidzie Śląskim, otoczone malowniczymi Oh, we górami saw i this. lasami. Słynie przede wszystkim z bogatej oferty sanatoriów, licznych ścieżek spacerowych i rowerowych. Cieszyn. Jedno z najstarszych miast Cieszyn. w Polsce, położone na granicy Yes, Polski see, I think when you're on the bridge, then you go to Czech Republic. I think it go. I think This one. Oh, this one. This one. Yeah. Okay. where they have polo, the chocolate. What is it called? Polo, Don't remember. polo, the chocolate, right? And where the Piękna Polska. village with a lot of flower. Oh yeah, a lot of flour on the Czech side, I think. Według legendy zostały założone przez 3 książęcych synów, którzy spotkali się po długiej rozłące, Prince Polo. z wielkiej radości założyli miasto. Pałac w Mosznej, bajeczna rezydencja zbudowana na południe od Wow. Opola. Ta zabytkowa budowla ma 365 pomieszczeń i 99 Wow. wież i wieżyczek, a to wszystko w otoczeniu przepięknego parku. Opole, jedno z najstarszych miast w Polsce, położone nad Odrą, z uroczym rynkiem Oh my God, Opole is from there. They are so lucky in the south of Poland. It's where they have the music, the festival. We react a lot to music by Cześć Man, all of those songs from Opole, right? It's from this place. Yeah, it's from this city. Damn. i Wenecją Opolską. Opole nazywany jest stolicą polskiej piosenki, ze Yeah. względu na organizowany tam coroczny festiwal. Pałac w Kopicach. Z zewnątrz wygląda jak z bajki, ale w środku niestety niszczeje i nie jest udostępniony do zwiedzania. Nazywany jest Pałacem Every Śląskiej time that we see palace and castle, you guys are shocked that we're shocked. There's no palace and castle in Thailand here, and there's nothing like this in Canada. Never seen a castle in my life in person. So, you too? True. Me So, for you guys, it's normal. For us, never seen a castle in my life. real castle. Yes. Kopciuszka, a także Pałacem na Wodzie, który przypomina francuskie zamki nad Loarą. Stare miasto we Wrocławiu. Historyczna część miasta, pełna zabytków i restauracji. Waszla! Najpopularniejszym miejscem na wrocławskim Starym Mieście jest rynek, Oh! otoczony kolorowymi kamienicami, pośrodku którego stoi stary ratusz. Ostrów Tumski we Wrocławiu. Najstarsza zabytkowa This is not where they have the gnome, the little figurine made of whatever in the street everywhere. I don't remember the name of the city. I think it Vashla or whatever it's pronounced. Ah, I think okay. it's there or near there. Weszła. której historia sięga X wieku. Obecnie ma przede wszystkim charakter sakralny. Najbardziej imponującym budynkiem na Ostrowie Tumskim jest archikatedra świętego Jana Chrzciciela. Afrykarium. Nowoczesny pawilon, który znajduje się we wrocławskim zoo, który poświęcony jest wyłącznie faunie Afryki. Oh, Składa się z kompleksu 21 basenów, w których żyje kilka tysięcy łazów, gadów i ssaków. Kopalnia złota w Złotym Stoku. Najstarszy ośrodek górniczo-hutniczy w Polsce. Obecnie jedna z najciekawszych atrakcji na Dolnym Śląsku, podziemną The oldest, I think, in Poland. One thing that you need to know about Sujin, about Thai people, they have a weird obsession for gold. everyone have obsessed for gold for sure. Now in Canada, nobody care about that. When you go to a supermarket or you go to like just a street where people sell stuff, right? You will see shops that sell gold everywhere. Yo, Everywhere, which not something that we have in Canada at all. Like a shop that sell gold, but like everywhere. but it's a was it treasure? Treasure? Okay. trasą turystyczną oraz Muzeum Górnictwa i Hutnictwa. Twierdza Srebrna Góra w Górach Sowich. Uj. Największa górska twierdza w Europie, która What is składa się this z 6 for? fortów i kilku A bastionów. Dziś fortress. twierdza Srebrna Góra to jedna z największych atrakcji Dolnego Śląska. Góry Stołowe. But you can see that Srebrna it's hard to invade. There's a door. If you block the door, then how do you get in? I mean, look, we have helicopter, but before that, how do you get in? Yeah, yeah, but you need strategy. Yeah. Góra to jedna z cannot get in. największych atrakcji Dolnego Śląska. Góry Stołowe. Usytuowane w Sudetach Środkowych piękne pasmo górskie. Góry Stołowe słyną z charakterystycznych form skalnych, w tym zagadkowych labiryntów i formacji o Deep into nietypowych Silesia kształtach. now. Well, Podziemne there. miasto Osówka stanowi najważniejszą i najlepiej zachowaną część projektu RIZE, który swoim zasięgiem obejmował korytarze, bunkry i magazyny. Oh, we saw this. This is the place where Adolf, I'm not gonna say his last name,
they created some kind of underground Bunker. bunker slash lab, city, right? thing like And that. they don't know. We don't really know what they wanted to do with this, right? I think that's the place, if I remember correctly. Stałych gór Sowich. Kościół Pokoju w Świdnicy. Największa drewniana Oj, barokowa budowla w beautiful. Europie. Wraz z Kościołem Pokoju w Jaworze znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zamek Książ. Majestatyczny zamek na Dolnym Śląsku, jeden z największych w Polsce, znajdujący się w przepięknym otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego. To miejsce pełne tajemnic i My mrocznych God, that's a przeszłości. palace, not a castle in my book. This is way too big to be. Oh, it's my favorite. This one? Yeah, Oh, where that guy from Germany used to live. A guy from Germany used to live there. The guy Adolf. Oh, why is it your favorite place then? No, because it's pretty. Oh, Yes. yeah. Kolorowe jeziorka w Rudawach Janowickich. Oh, Cztery barwne this one I stawy, didn't które remember. leżą u podnóża Wielkiej Kopy na It's Dolnym from- Śląsku. Powstały Well, how do you call the thing that from the sky fell on the earth? Meteorite? Yeah, I think like Meteorite that. fall and it w became that? miejscu dawnych wyrobisk niemieckich kopalni. Oh, Śnieżków, no. najwyższy szczyt w Karkonoszach i jednocześnie w całych Sudetach. It's not the Położona same. jest na granicy polsko-czeskiej. To popularne miejsce dla miłośników górskich wędrówek i malowniczych widoków. Kościół Wank. Największa atrakcja Karpacza. To nordycka drewniana świątynia, That's what I was gonna say. It looked Nordic, like Scandinavian. Oh, the roof. Yes. too. Oh, they In, have the dragon. Yes, it's in a. Is it Sweden? Which country in Scandinavia? They have those. It looked like dragon. They call that the dragon building, like this. I don't remember the name. zbudowana w XII wieku w Norwegii, która została przeniesiona do Polski. Wodospad Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie. Najwyższy wodospad w polskich Karkonoszach. Składa się z 3 kaskad o łącznej wysokości 27 Kaskad? metrów i spada do przepięknego wąwozu Kamieńczyka. Zamek Czocha, położony w gminie Leśna na Dolnym Śląsku. To jedna z największych atrakcji regionu, usytuowana w zakolu rzeki Kwisy, która kryje wiele mrocznych historii. Park Murzakowski, największy park w stylu angielskim w Polsce, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Leży na granicy Polski i Niemiec, po obu stronach Nysy Łużyckiej. Park Narodowy Ujście Warty. Położony jest na zachodzie kraju, w obrębie ujścia Warty do Odry. To najmłodszy park narodowy w Polsce, który jest ważnym miejscem dla ptaków wodnych Wow. i różnorodnej fauny. Stare Miasto w Szczecinie. Historyczna część miasta, na terenie której znajdują się liczne zabytki, takie jak park imienia Stefana Żeromskiego, Damn, it's so different now that we're getting northwest. It's so different. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, czy Wały Chrobrego, czyli zespół tarasów widokowych. Woliński Park Narodowy, położony w Woliński. centralnej części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską a Zalewem Szczecińskim. Obejmuje najpiękniejszy w Polsce odcinek wybrzeża klifowego wraz z przybrzeżnym pasem wód morskich oraz bogatą florę i faunę. Świnoujście. Miasto położone na 44 O, wyspach wow. i wysepkach. Dzięki swojemu położeniu zostało ważnym ośrodkiem gospodarki morskiej. To także słynna Damn. miejscowość wypoczynkowa. Zamek w Kurniku. Zabytkowa rezydencja rodów Górków i Działyńskich. Położona w mieście Kurnik, około 25 km od Poznania. Obok zamku rozciąga się przepiękne arboretum kurnickie. Malta w Poznaniu. Obszar rekreacyjny w Poznaniu, znany ze sztucznego zbiornika wodnego Malta, gdzie odbywają się I've różnorodne heard imprezy Poznan is one of the most beautiful places in Poland to live. Like unknown also from foreigner. It's apparently sportowe i Poznan kulturalne. or whatever. Stare Miasto w Poznaniu. Obejmuje rejon Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku i okolicznych uliczek oraz Placu Wolności i Zamku Cesarskiego. To tu znajdują się najważniejsze Oh, it's zabytki so Poznania. cute. Gniezno. Jedno z najstarszych miast w Polsce, Gnieźno. pełne historii i zabytków. Jego najpopularniejszą atrakcją jest Katedra Gnieźnieńska, miejsce koronacji pierwszych królów Polski. Stanowisko archeologiczne w Biskupinie. Jedno z najważniejszych Wow. miejsc archeologicznych w Polsce. Osada obronna związana z ludnością kultury łużyckiej prezentuje życie społeczności sprzed tysięcy lat. Zamek w Stobnicy. Zamek w Pozostający w budowie Stobnicy. budynek mieszkalny, imitujący średniowieczny zamek, położony pośrodku Puszczy Noteckiej, na terenie objętym ochroną Natura 2000. Od strony prawnej losy tej budowli ciągle nie są jasne.
Mandoria, największy całoroczny park rozrywki, zlokalizowany w miejscowości Żgów. W całości wystylizowany jest na renesansowe miasto handlowe. Orientarium, najbardziej nowoczesna część ludzkiego zoo. To ogromny kompleks prezentujący zwierzęta i rośliny z Azji Południowo-Wschodniej. Największą atrakcją orientarium są słonie indyjskie Oh, i they podwodne. showed animals from here, from Southeast Asia. Where elephant come from? Oh, India. Okay, that one. It doesn't look Yeah, like... they have the Indian elephant. Yeah. Yeah, it doesn't look like Thai elephant. I Yeah, think Thai because elephant it's is bigger and than dark. this, right? No. No? Indian elephant. So big and Yeah. powerful and dark. The one they showed there are not very big though. Maybe it's a Tunele. baby. Piotrkowska. Główna ulica Łodzi, pełna sklepów, restauracji, Thai kawiarni elephant is i cute. artystycznej atmosfery. To najdłuższy deptak w Polsce, wzdłuż którego w przeszłości rozwijał się przemysł. Arkadia, zabytkowy park krajobrazowy, Arkadia. położony niedaleko Łowicza, znany z malowniczych ogrodów, pawilonów i mostów. To idealne miejsce na rodzinną wycieczkę lub romantyczny spacer. Zespół Staromiejski Torunia. Najstarsza część miasta, która jest O, wpisana na Toruń! listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wow. Obejmuje Stare i Nowe Miasto oraz teren Zamku Krzyżackiego. Ciechocinek słynie z uzdrowiskowej tradycji, Ciechocinek. a jego główną atrakcją jest park z tężniami, w którym można skorzystać z leczniczych właściwości solanki. Wzdłuż Brdy w Bydgoszczy zlokalizowane są najpopularniejsze atrakcje, takie jak zabytkowe Spichrze czy Wyspa Młyńska z młynami Rotera. Brda oferuje także rejsy tramwajami wodnymi. Myślęcinek, jeden z największych kompleksów rekreacyjnych w Polsce. Ma powierzchnię 800 hektarów i położony jest zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Chełmno, miasto pełne zabytków i bogatej historii, dziś znane przede wszystkim jako miasto zakochanych. Ze względu na to, że w kościele w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny Oh, really? znajdują się relikwie świętego Walentego. To już wszystkie miejsca, które chcieliśmy Wam dziś Wow. pokazać. Zachęcamy do zasubskrybowania kanału. Interesting. Yeah, very good. Oh my god. And like a lot of like different really what is it, diverse too? Like when you go to different countries. Yeah. The south is it is really really- different. yeah, it's really like, unique. Washla, like Krakow, like Silesia. It's another planet where you go, where you go west and more north. Amazing video. If there's more video like this, please let us know in the comment below. Yes, and bye.